Cześć! Dzisiaj kolejne ćwiczenia, które pozwolą Wam poprawić technikę pływania kraulem. Zapraszam do oglądania. W ostatnich odcinkach głównie interesowała nas faza nadwodna oraz rotacja barków. Dzisiaj natomiast skupimy się na fazie podwodnej. Jest to bardzo istotna faza i to właśnie pod wodą dochodzi do kluczowych momentów, które decydują o tym, że pływamy szybciej. Na początku omówię technikę pracy ręki na lądzie, a później przejdziemy do części praktycznej, w której przedstawimy ćwiczenia w wodzie. Przygotujcie trochę sprzętu. Na pewno przyda Wam się mała deska oraz płetwy. Zaczynamy! Fazę podwodną podzielimy na 3 części, mianowicie chwyt, pociągnięcie oraz odepchnięcie. Zaczynamy od włożenia ręki do wody. Palce dłoni są wyprostowane i wkładamy je jako pierwsze. Prostujemy rękę pod wodą i przechodzimy do pierwszej fazy. Zaczynając pociągnięcie, staramy się je wykonać na wysokim łokciu. Dłoń skierowana jest w dół. Uginamy rękę w stawie łokciowym i staramy się go utrzymać wysoko przez całą fazę ruchu. Zagarniamy wodę, przesuwając rękę do tyłu. Ostatnia faza odepchnięcia polega na wyproście ręki w stawie łokciowym. Popatrzcie jeszcze raz w zwolnionym tempie od początku na ruch pod wodą. Pamiętajmy, że w początkowej fazie dochodzi do zgięcia ręki w stawie łokciowym, pilnujmy tego i starajmy się to wykonywać jak najdokładniej. Ułożenie łokcia powinno być wysokie przez całą fazę podwodną. Powtarzajcie wykonywanie tego ruchu w domu, przed lustrem lub na basenie, wtedy łatwiej będzie Wam go wykonać w wodzie. Teraz przedstawimy ten sam ruch już w wodzie. Wkładamy dłoń z góry, palce dłoni jako pierwsze, następnie nadgarstek, przedramię oraz łokieć. Prostujemy rękę pod wodą, zaczynamy ruch uginając rękę w stawie łokciowym i zagarniając wodę. Przez cały czas trwania ruchu staramy się utrzymać łokieć wysoko. Zobaczcie, w jakim punkcie znajduje się staw łokciowy podczas przekładania ręki pod wodą. Powinien on przez cały czas trwania ruchu znajdować się powyżej dłoni. Głównym celem ułożenia w ten sposób ręki jest poprawa mocy efektywnego odepchnięcia. W tym ujęciu zwróćcie uwagę na to, że w trakcie przekładania ręki dłoń prowadzona jest na szerokości barków. Każde odchylenie od osi środkowej ciała powodować będzie utratę stabilności oraz mocy podczas odepchnięcia. Tak jak wcześniej widzimy wysoki łokieć i wyprostowane palce dłoni. Podczas przekładania ręki pod wodą często popełnianym błędem, nawet wśród dobrych pływaków, jest brak wysokiego łokcia. Dłoń i nadgarstek znajduje się wyżej niż łokieć. Skutkuje to spadkiem mocy odepchnięcia. Brak wyprostu ręki w ostatniej fazie, a co za tym idzie skracanie ruchu, jest również często popełnianym błędem. Zakres ruchu pod wodą powinien być jak najdłuższy. Starajmy się wyciągać rękę z wody dopiero po całkowitym wyproście jej w stawie łokciowym. Mam nadzieję, że technika pracy ręki pod wodą jest teraz dla Was już jasna. Zatem przechodzimy do ćwiczeń, które pozwolą Wam opanować ją na jeszcze lepszym poziomie. Płyniemy na samych rękach do kraula, starając się zwrócić uwagę na początek ruchu pod wodą. Po włożeniu dłoni do wody uginamy rękę w stawie łokciowym tak, aby uzyskać wysoki łokieć. Przekładamy rękę pod wodą i po wyproście wyciągamy ją nad wodę. Kluczowym elementem jest ugięcie ręki w stawie łokciowym i trzymanie go powyżej dłoni przez całą fazę pracy pod wodą. Odbijamy się od ściany i płyniemy kraulem.
częstotliwość wykonywania oddechów jest tutaj mniej istotna, skupiamy się natomiast na ostatniej fazie podwodnej, czyli odepchnięciu. Przekładając rękę pod ciałem, przyspieszamy ruch tak, aby był wykonywany energicznie. Wyciągamy rękę i już spokojnie przekładamy ją nad wodą. To samo wykonujemy podczas pracy drugą ręką. Podczas pływania jednym z trudniejszych elementów jest tak zwane czucie wody. Jest to umiejętność, której nie da się nauczyć od razu. Chcemy, aby wasze pływanie było świadome, żeby każdy z was wiedział, jak wkłada rękę do wody, pod jakim kątem oraz jak przebiega ruch. I tutaj pokażemy ćwiczenie, które pomoże wam poprawić czucie wody podczas pływania. Zaczynamy z deską 8 w nogach. Ramiona lekko ugięte w stawie łokciowym, zagarniamy wodę, wykonując ruch w kierunkach bocznych. Takie ruchy wykonujemy w 3 pozycjach: z przodu, boku oraz tyłu, czyli na początku ruchu ręki pod wodą, w środkowej fazie oraz końcowej części fazy podwodnej. To ćwiczenie jest fajnym przerywnikiem podczas pływania i niezwykle ważnym elementem podczas treningu. W tym ćwiczeniu możecie użyć płetw. Ułatwi to pływanie i przez to będziecie mogli skupić się na pracy ręki. Odbijamy się od ściany, nogi pracują swobodnie, ramiona wyprostowane, a głowa schowana. W tym ćwiczeniu wykonujemy jedynie chwyt wody, uginając rękę w stawie łokciowym. Po ugięciu ręki wracamy do pozycji wyjściowej. Ruch wykonujemy każdą ręką na przemian. Oddech wykonujemy po kilku ruchach, unosząc głowę do góry. Za nami 3 odcinki poświęcone technice pływania kraulem na poziomie zaawansowanym. Mnóstwo ćwiczeń, wskazówek oraz naszych spostrzeżeń. Zostawiamy je dla Was i zachęcamy do ćwiczeń na basenie. Ale to nie koniec tematu związanego z kraulem. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia. Skoki, nawroty, pływanie na wodach otwartych. To tylko nieliczne pomysły, które pojawią się w kolejnych sezonach. A już za 2 tygodnie ćwiczenia do kolejnego stylu. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak sobie radzicie i z czym macie problem. Piszcie w komentarzach. Jak zwykle zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału. A na dzisiaj to tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.